Witajcie! W dzisiejszym odcinku zabieram Was do Kioto. Odwiedzimy słynne święte miejsce, gdzie opowiem Wam m.in. o co chodzi z tymi pomarańczowymi bramami, a także poznamy lepiej symbolikę tajemniczych lisów Kitsune. Pokażę Wam też, jak wygląda komunikacja pociągami, pójdziemy na gigantyczne sushi, połazimy uliczkami Kioto za dnia, ale i też odwiedzimy klimatyczne miejsca wieczorem. Zaczynamy od klasycznej vlogowej kawusi i podróży z Osaki do Kioto. Zapraszam! Dziękuję. Bardzo proszę. Czekujemy kamerę i proszę od razu jaka kultura. Z Osaki do Kioto udajemy się systemem pociągów. Jest to dosyć proste do ogarnięcia, a japońskie pociągi to bardzo przyjemny sposób przemieszczania się. Po niecałych 2 godzinach docieramy do Kioto. Tam jeszcze tylko kilka przystanków autobusem i docieramy do naszego hostelu. Są jakieś coś. Żyletki. To już jest w ogóle na obiektywie 0,6, który trochę powiększa jakby coś. Na niepowiększonym jest tak. Są schodki. No i to tyle pokoju. Dziękuję, to był room tour. To ciekawe, mamy 2 różne smycze. Tomek ma niebieską, ja mam różową. Z podziałem na kobiety i mężczyzn. A zatem witamy w Kioto. Na początek idziemy na śniadanie. Wczoraj żeśmy poszli do jakiejś okolicznej, bardzo blisko hotelu na sushi, które było przeogromne, w sensie przegięliśmy. Już nie mogę. Realnie nie mogę, mam po prostu potent ryżu i wszystkiego. Zamówiliśmy, bo nie wiedzieliśmy, że jeden kawałek będzie wielkości pięści. Nie daliśmy rady zjeść. Dzisiaj jest piękna, słoneczna pogoda. Lato, totalne lato. Chyba możemy iść, nie? Śniadanie. No to podjedliśmy, ale to co mnie tak jakby oświeciło, uderzyło, jakaś taka obserwacja, że w tych wszystkich kawiarniach, knajpach, restauracjach leci zawsze jakaś taka spokojna, klasyczna muzyka. Jakiś taki jazzik, pianino, tu nie ma takiego chamskiego, nie wiem, radia, popu, muzyki, nie wiem, rockowej. To zawsze jest jakiś taki spokojny jazzik albo takie, czasami taka muzyka trochę jak z tego Ghibli. No, bardzo to jest takie wyciszające i spokojne zawsze. Uliczki są tutaj bardzo ciasne i nie ma za bardzo miejsca tak dla pieszych, przyznam szczerze. Bo na tych wąskich uliczkach ma się zmieścić i samochód, i rowerzyści, których jest tu bardzo dużo. Też taka obserwacja, że nie za bardzo widzę, żeby ktokolwiek używał tutaj kasków rowerowych. Jest to przedziwne w kraju, w którym wydaje się być tak bezpiecznie. A rowerzyści jeżdżą jak szaleni. Tutaj jest ich bardzo dużo. A, właśnie mnie prawie pani przejechała. Tak się wychyliłam za ciężarówki, ale... Jest w ogóle przeuroczo. I pierwsza rozkminka taka, bo wczoraj przyjechaliśmy z Osaki, że jeżeli macie przyjeżdżać do Japonii, to jak dla mnie odpuśćcie Osakę. Tokio i Kioto. To jest dobry miejski vibe. Jest cicho, spokojnie, ładnie. I jest co robić. Bardzo dużo. Ja to powtarzam w każdym mieście chyba, ale ta karta to jest błogosławieństwo. Naprawdę, bardzo, bardzo przydatna rzecz. Nie wiem, jak tu się poruszać bez niej. No dobra.
Platforma 9 Nara Line. Te przejścia podziemne są w ogóle bardzo rozbudowane. Bardzo dużo tu się dzieje. Próbujemy znaleźć platformę 9, ale nie jest prosto. Ja myślę, że to fakt tego, że jesteśmy z Warszawy, gdzie mamy tylko 2 proste linie metra, nie ułatwia. A druga rzecz, no to jest alfabet inny, nie? Nie wszystko jest przetłumaczone na angielski. I te inne literki, więc wymaga to, jest to wysiłek intelektualny, żeby dojechać skądś dokądś. Tak, dla mnie najgorsze jest to, że wydaje ci się, że już wiesz, jak się tutaj poruszasz, już się człowiek przyzwyczaił, już rozkminił wszystko jak jest, a to okazuje, że są jeszcze 3 albo 4 poziomy tego samego metra. Tak, to jest wszystko takie wielopoziomowe, to prawda. To jest nasz Shinkansen, a my chcemy na 8-9. Chyba. Plusem jest to, że Google Maps działa całkiem okej. Udało się. Co? Zdecydowanie jesteśmy gdzieś, gdzie jest bardzo, bardzo turystycznie. Nie, no już spróbujmy to zrobić. Kupmy coś do picia, wejdźmy tam, pójdźmy, cyknijmy fotkę, odhaczmy. To jest przed nami. Stąd jesteśmy tacy... No właśnie. Picie na drogę jest. Tłum turystów też jest. Idziemy. We wszystkich jakieś takie Google Reviews mówią, żeby tu przyjść o 7-8 rano, żeby uniknąć tłumu. Jesteśmy o 15. Więc my przyjechaliśmy o 15. Myślę, że ten tłum wbrew pozorom może być mniejszy niż o 8 rano, skoro wszyscy tu przychodzą tak rano. Czego? Tego, że nie będzie większy tłum. No dobra, może i o 8 rano pewnie jest mniejszy tłum. Tylko my nie z tych, co tak wstają wcześniej rano zawsze. To się zazwyczaj nie. Senbon znaczy dosłownie 1000, a Tori to tradycyjna japońska brama znajdująca się przy wejściu do chramów Shinto. Senbon Tori oznacza więc 1000 bram Tori. Nie lubię tego stylu. Jesteśmy też jednymi z nich, nie? Ale wedle teorii internetu, jeżeli pójdziemy i im dalej pójdziemy, to będzie mniej ludzi. Nie dajcie się wprowadzić w bambuko. Nawet jeżeli uda się zrobić jakieś zdjęcie czy ujęcie, jak wam to pokażę ładne, takie, że niby jestem sama. Tak, jestem sama. To jest nieustanne polowanie na lukę, gdzie nie ma ludzi robiących sobie selfie. To jest taka gra. Gdzie? Gdzie mam? Tu na przykład. Dobra. Szybko, biegnie do tyłu. Idzie kolejna fala. Dobra. Ja cały się Zatrułam. Ale wyczytałam gdzieś w internetach, że im dalej pójdziesz, tym ludzi jest coraz mniej i większe szanse. O, tak. Ale patrz, jak to spokojnie nagle. Ej, serio, jest taka rzeczka. Są ryby. O, faktycznie. O, to może wypatrzył żółwika. Dobrze, że co chwila są też takie zakręty. Bo to wtedy tak nie widać tych ludzi. Wiecie, jest zakręt i czeka się na ten moment. Ale poza tym to naprawdę ładnie. Teraz to już i słychać nawet rzeczkę. Jakieś ptactwo i las. Brama Tori to forma ofiary składanej przez osoby prywatne lub firmy jako prośba o pomyślność albo w ramach podziękowania za sukces. Na każdej bramie widnieje imię darczyńcy oraz data fundacji. Ceny bram zaczynają się do około 400 000 jenów i mogą sięgać kilku milionów jenów. Bramy tworzą malowniczy tunel prowadzący przez górę Inari. Cała trasa ma około 4 km długości.
Ej, ale ta teoria się sprawdza, nie? Że im dalej, tym puściej. No tak, odkładają wszystkie dzieci, ludzie na wózkach, kulach. No serio. Choć potocznie mówi się o czerwonych bramach, ich kolor to właściwie intensywny pomarańczowy, uważany w Shinto za barwę ochronną, odstraszającą złe duchy. Jak się w ogóle przeczeka te fale ludzi, to wtedy zapada taka cisza i autentycznie słychać ten las i kruki. O, jeden jest centralnie nad moją głową i wtedy jest bardzo miło. Ale trwa to niestety tylko chwilkę. Bo potem jednak przychodzą ludzie i jest głośno i... Ale fajne miejsce. Lisy kitsune to jedne z najciekawszych stworzeń w japońskiej mitologii i folklorze. Są silnie związane z kultem Inari, bóstwa płodności, urodzaju i dobrobytu. Lisy kitsune są jego posłańcami, dlatego na terenie chramu można spotkać liczne figurki lisów. Kitsune są uważane za posłańców boga Inari. W chramach Shinto często stoją pary kamiennych lisów, zazwyczaj z symbolicznymi przedmiotami w pyskach, na przykład z kluczem do spichlerza, zbożem czy kulą, czyli symbolem tajemnej wiedzy. Według legend im kitsune jest starszy i mądrzejszy, tym ma więcej ogonów, może mieć ich nawet do 9. Lisy te często pojawiały się w opowieściach jako piękne kobiety, które zakochują się w ludziach. Czasem tworzą szczęśliwe rodziny, ale jeśli ich tożsamość zostaje odkryta, znikają bez śladu. W folklorze istnieje podział na zenko, czyli dobre lisy. Są sługami Inari, opiekuńcze, pomagają ludziom. Oraz jako, dzikie lisy. Mogą być złośliwe, oszukiwać, wprowadzać w błąd, a nawet opętać ludzi. Powiem Wam w sekrecie, że bardzo, bardzo zależało mi, żeby zobaczyć te liski w Kyoto. To fajnie, że się udało, że tutaj wylądowaliśmy. Fajnie, bardzo się cieszę. To było to, na czym bardzo zależało. Liski w Kyoto. I jeszcze ten efekt z tymi krukami. Fushimi Inari nie jest zamykany, ale noc ma swoje duchowe znaczenie. W mitologii kitsune to istoty związane z tajemnicą, zmiennością i zaświatami. Choć turyści odwiedzają to miejsce nocą, dla wielu Japończyków nocna góra Inari to miejsce duchowej granicy, której nie przekracza się lekkomyślnie. My też ruszamy dalej ku kolejnej atrakcji turystycznej, czyli Sanenzaka. Ale przyznam też, że zupełnie nie dziwię się Tomaszkowi. No jest tu dużo ludzi i oni tracą też cierpliwość. Niestety widać to. Ja sobie spokojnie robię zdjęcia, ale niektórzy turyści też tak często ślepo trochę patrzą. W sensie ja siedziałam obok jednej z tych kapliczek z liskami i usiadła tam taka wielka, wielka ważka. No i przyszedł pan turysta z wielkim aparatem i będzie robił teraz zdjęcie tej kapliczki i centralnie w ogóle postawił rękę obok tej ważki, która była gigantyczna. Nie zauważył jej, bo w ogóle jest fokus. Zrobię zdjęcie kapliczki i dalej, ciach, ciach, ciach. Taka jest tutaj masówka. Jakby nie mam poczucia, żeby ktoś tu się zatrzymywał, żeby tak posiedzieć i popatrzeć na liski, na las, na kruki. O nie, w telefon. Albo chipsy jedzą. No nie powiesz, że to jest zabawa, żeby tu zrobić to zdjęcie. Jezus, uwaga, samochód jeszcze jedzie.
Sanenzaka to jedno z najbardziej urokliwych miejsc w Kioto, pełne historii, tradycji i przysądów. Niektórzy twierdzą, że przy nocnym spacerze po pustej Sanenzaka można poczuć obecność Zashiki Warashi, figlarnych duchów dzieci, które mieszkają w starych domach i przynoszą szczęście. Sanenzaka prowadzi prosto do słynnej Kiyomizu-dera, jednej z najważniejszych świątyń w Kioto, która tego dnia okazała się niestety zamknięta. Przeszliśmy się na inną atrakcję turystyczną, która podobno pięknie wygląda wieczorem i że to rozkwita i można jeść street food. No, nie dziś, bo okazuje się, że szliśmy pod prąd, co mnie bardzo cieszyło. Na początku tak, o super, to znaczy, że wszyscy stąd wracają, nie będzie takich tłumów. Ale no, haczyk polegał na tym, że to już się wszystko pozamykało. Pozostały otwarte tylko jakieś słodyczownie. No, a całość polega na tym, że to jest niby taka uliczka ze starą architekturą japońską, małymi uroczymi domkami. No kilka ich było, ale nie wiem, jakby mam wrażenie, że widziałam bardziej urocze miejsce już tak po prostu niechcący, idąc sobie z punktu A do punktu B, niekoniecznie zahaczając o coś, co jest zaznaczone na mapie Kioto jako miejsce, które koniecznie trzeba. W ogóle w tej Japonii lubimy strasznie dużo kroków. Siłą rzeczy, chcąc, nie chcąc, robimy bardzo, bardzo dużo kroków. No i kolana mi się dają, kolana mnie bolą, one są tam genetycznie, wiecie, mają jakieś różne problemy, więc tak jak ludzie mają takie założenie, że minimum 10 000 kroków dziennie, takie mam maks 10 000 kroków dziennie, więcej nie. No i niestety przekraczamy to, no, ale staram się nie. Jak jest? Fajnie. Jeśli podobał Ci się ten filmik, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz subskrypcję, polubienie czy komentarz. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym filmiku z Kioto.